Okay. Witaj, Januszu. Witaj. Widzę, że jesteś u siebie w firmie szkoleniowej. Pozdrawiam tutaj z domu szkoleniowego w Aninie, bardzo hipnotycznego domu, gdzie odbywają się i kursy, i sesje hipnozy. Super. Janusz, od ponad 20 lat jesteś hipnoterapeutą, prowadzisz sesje hipnozy, szkolenia z zakresu hipnozy. Jesteś także trenerem NLP. Możesz coś więcej o sobie powiedzieć, o tym, co robisz na co dzień? Na co dzień prowadzę kurs z zakresu właśnie rozwoju osobistego. Od wielu lat głównie to są kursy z zakresu hipnozy, hipnoterapii, natomiast dużo bardziej hipnozy terapeutycznej niż scenicznej. Na moich kursach wprawdzie kursanci chcą, jak również ja, jakieś elementy hipnozy scenicznej pokazuję, ale nawet jeżeli one są pokazywane, to bardziej w wersji takiej, żeby to było z korzyścią dla osób, niż w wersji po prostu show i po prostu tylko łączy rozrywki. Od ponad 20 lat, bo moja firma ma 21 lat, pomagam ludziom zmienić się, pomagam ludziom zmienić swoje nastawienie, to co jest w umyśle, żeby im się żyło po prostu lepiej. Do tego wykorzystuję zarówno hipnozę, techniki z zakresu NLP, neurolingwistycznego oprogramowania. Jestem również bioenergoterapeutą i te wszystkie rzeczy, które uczyłem się, które potrafię, łączę w jedną spójną całość, tak żeby po prostu faktycznie osobie pomóc, i aby jej życie się po prostu zmieniało i żeby mogła osoba wykorzystywać swój pełny potencjał, a nie tylko i wyłącznie, tak jak się mówi, że my wykorzystujemy parę procent możliwości swojego mózgu. Janusz, dla wielu ludzi hipnoza to cały czas jest jakiś temat tabu i temat strachu. Możesz spróbować to odczarować? No niestety w Polsce, ale również w wielu krajach hipnoza do tej pory się kojarzy z rzeczami niewytłumaczalnymi, nienaukowymi, dość w cudzysłowie czary, mary, rzeczy, które wymagają jakichś zdolności parapsychicznych, parapsychologicznych. A tak naprawdę hipnoza to jest po prostu twoja umiejętność zmiany samoświadomości, bo w spontanicznym transie każdy człowiek jest od kilku do kilkunastu razy każdego dnia. Są to momenty, gdy zapatrzysz się w okno, wtedy twój mózg przełącza się na częstotliwości fal alfa. My działamy w tym momencie częściowo tak naprawdę z pozycji automatu, czy po prostu oddziałujemy na swoje myśli w sposób automatyczny. Można to porównać do sytuacji, gdzie prowadzimy samochód i dojeżdżamy do celu i nie pamiętamy iluś kilometrów trasy. Wtedy prowadzimy samochód poprawnie, jedziemy bezpiecznie, dojeżdżamy do celu. Lecz nie pamiętamy części trasy, więc prowadziliśmy w stanie transu. Gdyby taką osobę, która prowadzi samochód, podłączyć pod aparaturę medyczną typu EEG, to tutaj by pokazywała ta aparatura, że mózg w momencie, gdy osoba jedzie na tym autopilocie, jest w częstotliwościach fal alfa i naturalny stan umysłu, jakim jest stan transu, zdarza nam się od 3 do kilkunastu razy każdego dnia. I jest to jak najbardziej normalne. A to, co robią hipnoterapeuci, to za pomocą szerokich technik, które znamy, szybciej i w sposób kontrolowany doprowadzić do właśnie tego stanu spontanicznego transu. Ten stan transu spontanicznego rozciągnąć do mniej więcej 45 minut, tak jak ja prowadzę sesję hipnozy. Chociaż czasami, jak jest sesja choćby regresyjna, to sesje potrafią trwać 2 godziny czy ponad 2 godziny. Więc tak naprawdę ten strach przed hipnozą wynika tylko i wyłącznie z braku wiedzy i z tego, że niestety wiele branż przez lata robiło wszystko, żeby wokół hipnozy powstała taka czarna zasłonka, po prostu, że to jest niebezpieczne, czy wręcz straszne, czy po prostu niepoznane. A tak naprawdę dla większości ludzi po prostu hipnoza była niepoznana. W hipnozie każdy człowiek może być, natomiast hipnoterapeuta nie przejmuje nad nim tak zwanej władzy. Nie jest w stanie z takich mitów wziąć jego duszę, nabić butelkę i sobie robi taką kolekcję, bo to jest oczywiście totalny mit. W hipnozie osoba zrobi wszystko, co zrobiłaby w stanie świadomym, lecz gdyby nie przekonała się, że po prostu może znacznie więcej, gdyby przełamała swoje własne ograniczenia i bariery,
związku z tym tak naprawdę hipnoza rozszerza możliwość po prostu, jaką my mamy, aby lepiej żyć, lepiej funkcjonować i korzystać z życia. Natomiast hipnoterapeuta, jeżeli by dał jakiekolwiek sugestie wbrew woli czy etyce osoby, czy celu osoby, to tego typu wszystkie sugestie to w zasadzie wlatują, jednym uchem, drugim wlatują, nic nie zostaje, czyli klient się nie zmienia. Klient tych sugestii nie przyjmie. Tutaj dam taki przykład, jeżeli na sesję hipnozy przychodzi mężczyzna, który chce rzucić palenie i przyjdzie ze swoją partnerką czy żoną i ona stwierdzi, ale on jeszcze generalnie pije piwo. To jego celem jest palenie papierosów. I jak najbardziej się da pracować. Więc nawet jeżeli ja napomnę cokolwiek o tym, że on pije piwo, żeby to zniwelować, to i tak tego typu sugestie nie wejdą, nie zostaną zainstalowane i podświadomość nie wprowadzi ich, bo to nie jest jego cel. Więc w hipnozie jesteśmy w stanie pracować tylko i wyłącznie z celem klienta. A jeśli hipnoterapeuta by podawał cele od siebie, to i tak tego typu sugestii podświadomość nie przyjmie. I tak po prostu te sugestie są pominięte. Mhm. W związku z tym tak naprawdę hipnoza, skoro jest to naturalny stan twojego umysłu, może jedynie nam służyć, bo nawet jeżeli by hipnoterapeuta podał więcej sugestii, to i tak to nie wejdzie. Natomiast w hipnozie, w tym stanie, osoba relaksuje się, odpoczywa, regeneruje swoje ciało, zarówno fizyczne, jak i po prostu psychiczne. Więc można to porównać do głębokiego relaksu z zmianą swojego nastawienia, czy po prostu swojego życia. Super. Janusz, z ludźmi, z którymi ja się spotykam, którzy chcą czasami u mnie wziąć sobie sesję hipnozy, często występuje taki strach przed hipnozą. Ja rozumiem, że to chodzi o hipnozę sceniczną, że boją się, że zostaną za chwilę kurczakiem albo że człowiek przymusi ich do czegoś, aby zrobili coś wbrew swojej woli. Mógłbyś powiedzieć, jaka jest różnica między tą hipnozą sceniczną, uprawianą na przykład w telewizji czy na jakichś spotkaniach, konferencjach dla hipnotyzerów albo dla jakiegoś ogółu, którzy wymagają, żeby było jakieś show, a taką sesją u Ciebie, w Twoim gabinecie? Jak najbardziej jest kilka rodzajów hipnozy. Jest hipnoza sceniczna, gdzie jest substryk śpi, jesteś górą, bądź daje się jakiekolwiek inne sugestie, które są tak naprawdę dla zabawy, dla rozrywki. Innym rodzajem hipnozy, i to już jest hipnoza częściowo terapeutyczna, jest hipnoza medyczna. W Polsce rzadziej można z tego skorzystać, ale w Anglii popularne jest znieczulanie, czy u dentysty, czy nawet na stole operacyjnym za pomocą hipnozy. I osoba, gdy jest na stole operacyjnym i do niej cokolwiek się mówi, to faktycznie ta osoba w filmie się urywa, nic nie pamięta, natomiast operacja przebiega poprawnie. Natomiast hipnoza terapeutyczna, na którą osoby się zapisują do gabinetu, polega na czymś zupełnie innym. Przy hipnozie terapeutycznej osoba zachowuje pełną kontrolę, wszystko słyszy, pamięta, rozumie. Celem hipnozy terapeutycznej nie jest wycięcie czy urwanie filmu, tak jak osoby oczekują tego tak przy hipnozie scenicznej, że jest stryk i jesteś kurą, to jak najbardziej da się to zrobić. Da się w ten sposób zahipnotyzować osobę, ale na scenie. W hipnozie terapeutycznej osoba ma kontrolę na tym, co się dzieje i pamięta po transie, co hipnoterapeuta mówił. W związku z tym, pod tym względem jest to zupełnie inny rodzaj hipnozy. Tutaj pomiędzy hipnozą terapeutyczną, którą się zajmuję, a hipnozą sceniczną, ja tutaj stawiam, czy medyczną, stawiam taki duży mur, bo faktycznie w hipnozie scenicznej może się zdarzyć, że osoba części sesji w ogóle nie będzie pamiętała, części sugestii nie będzie pamiętała. W hipnozie medycznej wręcz nie powinna pamiętać tego, co mówił wcześniej anestezjolog, który jest hipnoterapeutą, ponieważ jak powiedział jakiekolwiek rzeczy z tego, co będą robić, teraz rozcinamy brzuch, czy cokolwiek tego typu, to osoba po prostu by dostała zawału i by rzeczywiście to nie zadziałało. Natomiast w hipnozie terapeutycznej osoba wręcz powinna wszystko słyszeć, pamiętać, rozumieć i zachowuje osoba kontrolę, więc ten mit odnośnie hipnozy, że osoba traci świadomość, że osoba nic nie pamięta, jak najbardziej ten rodzaj hipnozy istnieje, lecz on jest dla show, dla zabawy, nie występuje kompletnie w hipnoterapii. I niestety osoby przychodząc na sesję hipnozy, widziały w telewizji jakieś pokazy hipnozy scenicznej, widziały jakieś, być może właśnie na konferencjach. Bardzo wiele firm zaprasza hipnoterapeutów, hipnotyzerów w zasadzie scenicznych na swoje show, żeby zrobić show rozrywkowe, hipnozę sceniczną.
Najczęściej wiedza na temat hipnozy klientów, którzy przychodzą, jest właśnie z telewizji, z YouTube'a bądź z tego typu pokazów, a nie z tego, jak naprawdę wygląda hipnoza terapeutyczna, czyli od choćby nawet swoich znajomych, którzy byli na takich sesjach, bo często da się takie osoby spotkać. Mhm. Ja jeszcze chciałabym też tak jakby zdradzić takie kulisy, że nie każdy przy pierwszej hipnozie od razu da się zahipnotyzować, tak? W sposób nawet taki terapeutyczny, bo właśnie chociażby ten strach przed tą hipnozą może blokować skutecznie, prawda? Jak najbardziej. Zarówno ten strach przed hipnozą może blokować osobę, jak również w hipnozie scenicznej. Tak naprawdę do hipnozy scenicznej nadaje się tylko część społeczeństwa. Około 2% społeczeństwa jest mega podatne na hipnozę sceniczną. Pozostałe osoby, gdyby poszły na taki show i zostały wybrane na scenę, to raczej niestety u nich by to niekoniecznie działało tak szybko, bądź po prostu nie miałoby tych wizualizacji, że zmieniają się w królika czy kurę. Natomiast w hipnozie terapeutycznej też w momencie, gdy osoba za bardzo się oboi tej hipnozy, czy po prostu ma jakieś własne blokady, zahamowania odnośnie wejścia w trans, bądź pracy ze swoim tematem, problemem, z którym osoba przyszła, to może być sytuacja, że przy pierwszej sesji osoba wejdzie na pewien poziom transu, natomiast bardzo niski. Natomiast dobrze przeprowadzona rozmowa przed transem niweluje te wszelkie po prostu obawy i powoduje, że osoba się czuje bardziej pewna. Natomiast w porównaniu z innymi krajami typu Anglia, większość klientów, którzy przychodzi na sesję hipnozy w Anglii, już miało doświadczenia z hipnozą terapeutyczną. W Polsce niestety większość osób, które przychodzą na sesję hipnozy po raz pierwszy, to jest ich pierwsze zetknięcie z hipnozą terapeutyczną. I niestety to powoduje, że oni wciąż mają swoje wcześniej wgrane po prostu opinie, jak hipnoza powinna wyglądać. To, co jest na YouTubie, to, co widzieli w telewizji. Myślą, że właśnie będzie to taki show, że film się urwie. Natomiast jak najbardziej tutaj przy pierwszej sesji hipnozy często ona nie jest aż tak głęboka, jak mogłaby być, z uwagi na właśnie te obawy osoby i po prostu jej własne po prostu lęki, strach, stres. Mhm. Ja chciałam też powiedzieć, że gdy szukałam kursów hipnozy, na których to ja mogłabym się nauczyć, to trafiałam do różnych hipnoterapeutów i oni często tą hipnozę traktowali jako taką wiedzę tajemną, którą mogę oczywiście nabyć, ale po jakichś takich dłuższych szkoleniach. Gdy trafiłam prawie 10 lat temu do Ciebie, byłam szczerze zadziwiona, że jak tylko zajęcia się rozpoczęły, to wraz z tymi zajęciami od razu zaczęły się zajęcia warsztatowe. Od tego momentu stajemy się hipnotyzerami i hipnotyzujemy siebie nawzajem. My jako uczniowie, oczywiście przy Twojej pomocy. W ogóle chciałam powiedzieć, że Twoje zajęcia są niesamowite i takie, myślę, że do tej pory takie jedyne w swoim rodzaju w Polsce. Ty tej wiedzy nie zatrzymujesz dla siebie, a nawet jeżeli ją zatrzymujesz, to w taki sposób, że trudno pomyśleć, że rzeczywiście nie chcesz się nią podzielić, bo raczej te Twoje zajęcia to jest ogrom wiedzy, którą przekazujesz kursantom. Wiem, że masz różne stopnie i poziomy różnych szkoleń. Ja miałam okazję brać właśnie udział w kursach związanych stricte z taką hipnoterapią i jestem bardzo zadowolona. Wykorzystuję Twoją wiedzę na co dzień, także jestem Ci bardzo wdzięczna. Chciałabym, żebyś jeszcze powiedział, jak teraz się rozwinąłeś poza takimi właśnie kursami z samej hipnozy, bo wiem, że nie tylko to robisz, prawda? Taki stricte, że nauka, tak? Znaczy w tym momencie oprócz tego, że uczę hipnozy jako hipnozy, czyli metod prowadzenia w trans, jestem w trakcie przygotowania kolejnych warsztatów. W tym momencie, jeżeli chodzi o to, co oprócz hipnozy uczę, to są warsztaty związane z pracą ze stresem w oparciu o hipnozę, czyli w jaki sposób wyeliminować kompletnie stres, bądź pracować z innymi emocjami typu motywacja, pewność siebie. Więc jest to warsztat bardzo nietypowy, ponieważ narzędzia, które na warsztacie są, gdy kursanci wykonują je na kursie, powodują, że automatycznie w sytuacjach stresujących stres po prostu rozpływa się, jest niwelowany.
bez żadnej z naszej strony po prostu dodatkowej po prostu interwencji, żadnej czy myśli, czy jakiegokolwiek ćwiczenia. Kolejnym warsztatem, który ja prowadzę, jeżeli chodzi o wykorzystanie hipnozy, to jest praca z finansami i z przekonaniami finansowymi. Prowadzę warsztat, na którym zmieniamy ponad 200 przekonań finansowych, które z różnych płaszczyzn życiowych blokują nasze finanse, bądź to albo żeby osoba oszczędzała, czy w ogóle zarabiała. Ten warsztat jest niezwykły, ponieważ po zmianie 200 przekonań nasz umysł zauważa, że bywały inne przekonania niż lista, którą tutaj osoba otrzymuje, które również negatywnie wpływały na jej życie finansowe. I podświadomość już jest otwarta na to, żeby z nimi również zmieniać je, czy po prostu przepracować je. Kolejne warsztaty, które prowadzę, to są warsztaty dwustopniowe hipnozy regresyjnej. Zarówno tutaj pracujemy z regresją do dzieciństwa, jak i do poprzednich wcieleń. Oczywiście dla osób, które wierzą w poprzednie wcielenia. Pracujemy tutaj również z okresem płodowym, gdzie po prostu już według współczesnej nauki, również psychoterapeutycznej, pojawiają się w tym okresie traumy, które da się przepracować za pomocą hipnozy. Jest to bardzo silny warsztat, dlatego wymaga aż 2 spotkań, 2 zjazdów, ponieważ praca z hipnozą regresyjną, nawet jeżeli się cofamy do dzieciństwa, gdy osoba miała 5 lat czy 7 lat, potrafi odtworzyć nasze zasoby wersji, czy talentów, czy umiejętności, które wtedy jako dziecko mieliśmy. Dziecko nie ma takiej oceny, że coś nie wypada, czegoś mu nie wolno, nie może. Dopiero ta ocena wychodzi później poprzez wychowanie. A wtedy osoba ma większą pewność siebie, większą samoocenę, często większą, lepszą samoocenę, natomiast większą przebojowość w życiu. My jesteśmy w stanie zaczerpnąć te zasoby z naszego odległego dzieciństwa do chwili obecnej, żeby tymi zasobami po prostu żyć. I to jest kolejny temat warsztatu, który prowadzę. Natomiast regresja to jest dość odległa metoda pracy z przeszłością czy z czasem. Bardzo współczesne narzędzia do pracy z czasem to jest praca z linią czasu. Jest to coś, co wykorzystywali i wykorzystują tak naprawdę też szamani. Natomiast jest to kolejny warsztat, który w tym roku będzie się odbywał. Praca w hipnozie z linią czasu, tak aby sobie pomagać, aby po prostu śpiew wzmacniać. Oprócz całej działki tematów związanych z hipnozą, ja również od czasu do czasu prowadzę kursy z zakresu NLP, czy praktyk NLP, czy master NLP. To taki kurs, który nie zawiera w sobie umiejętności czy nauki hipnozy, ale jest to kurs, który pomaga w relacjach interpersonalnych zarządzać na przykład grupą, czy pomaga nam zmienić bardzo w sposób kontrolowany swoje myśli, przekonania, już bez użycia hipnozy. Na warsztaty z zakresu bardziej neurolingwistycznego programowania często zgłaszają się osoby, które nie chcą się uczyć hipnozy, ale chcą po prostu pomóc sobie, żeby prowadzić lepiej biznes, czy po prostu lepiej po prostu pracować, czy szybciej zdobywać wiedzę. W współczesnych czasach w różnym wieku osoby stwierdzają, że przydałoby się opanować czy nowy język, czy nowe umiejętności, w związku z tym tutaj hipnoza bardzo skutecznie w tym pomaga. A w NLP i na kursach NLP osoba może to uzyskać bez wchodzenia w trans za pomocą szeregu technik, między innymi kotwiczenia, czyli coś, co było opracowane przez Pawłowa jako warunkowanie klasyczne, lecz już w współczesnym ujęciu. Na kursach z zakresu NLP pracujemy z relacjami interpersonalnymi, żeby osoba lepiej po prostu współpracowała z grupą, lepiej się w niej czuła. I z zakresu również NLP prowadzę warsztaty tak, aby osoby, którym to pasuje, to podejście pasuje, bo to są warsztaty bardzo często dużo bardziej biznesowe, mogły wykorzystywać tą wiedzę, ponieważ w ramach właśnie tego podejścia jest też duża część tak zwanego marketingu internetowego w oparciu o język hipnozy, tak aby osoba mogła pisać lepsze oferty, lepsze teksty na strony internetowe, mogła wysyłać po prostu oferty swoich usług lepiej już stworzone, w taki sposób, żeby one faktycznie sprzedawały się, faktycznie one działały. Więc tu jest cały taki nurt też marketingu internetowego, który pomaga lepiej po prostu zarządzać swoją firmą. Janusz, wiem, że zajęcia prowadzisz na pewno stacjonarnie. One, tak jak mówiłeś, odbywają się w Aninie, tak? W Aninie. Nasze zajęcia się tutaj odbywają
Wyszliśmy z wynajmowania sal szkoleniowych. Stwierdziliśmy, że jeżeli jest stała sala szkoleniowa nasza, to zawsze dla nas, dla kursantów jest dużo większa wygoda, co sprawia, że po prostu kursanci mogą ćwiczyć nie tylko i wyłącznie w sali szkoleniowej, ale w dużej przestrzeni domu szkoleniowego, który tutaj mamy, więc ta przestrzeń do ćwiczeń tutaj jest dużo większa niż przy salach szkoleniowych. Natomiast również prowadzę kurs z zakresu czy hipnozy, czy innych tematów online. Czyli tak jak tutaj jest kurs stacjonarny prowadzony, w tym samym czasie odbywa się retransmisja do kursu online i osoby, które są na kursie online w wirtualnych pokojach ćwiczą te same rzeczy, które są ćwiczone tutaj na sali szkoleniowej, plus mają jeszcze dodatkowe moduły, żeby mogły to przećwiczyć również pod moim nadzorem stricte w wirtualnych po prostu pokojach. Więc oprócz tego, że osoby mają cały podgląd na to, co się dzieje w sali szkoleniowej, to jeszcze otrzymują dodatkowe moduły, gdzie po prostu te ćwiczenia wykonują. Natomiast cały program kursu hipnozy terapeutycznej, którą ja tutaj uczę, da się przerobić na sesję zarówno online, jak i na kurs online, bo hipnozę równie dobrze można wykorzystywać w gabinecie, jak i jeśli osoba nie może do nas przyjechać, możemy te techniki wykorzystywać, gdy łączymy się za pomocą czy Skype'a, czy Zooma, czyli po prostu na odległość. Tutaj taka zaleta, dzięki temu, że kursy się odbywają również online, no na jednym z moich kursów uczestniczyła osoba, która miałaby duży problem z przyjechaniem i wyjechaniem gdziekolwiek generalnie na kurs. I to pomaga również osobom, które są niepełnosprawne, bo na kursie miałam osobę, która jeździ na wózku, więc dla takich osób akurat to rozwiązanie było najlepsze. Ja wiem, że też kiedyś jeździłeś do Wielkiej Brytanii, tam prowadziłeś kursy. Ja rozumiem, że jak ktoś by chciał teraz z Wielkiej Brytanii, to mógłby spokojnie w takim pokoju wziąć udział, prawda? Podczas kursu. Być może do Wielkiej Brytanii jeszcze, czy do Londynu wrócę z kursami. Natomiast teraz z uwagi na te obecne i wcześniejsze lata z COVID-em i z tym, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, jak na razie tam kursy się nie odbywają, chociaż już były propozycje, żeby kursy tam wróciły, więc być może jak najbardziej za jakiś czas te kursy do Anglii po prostu wrócą. Natomiast na razie nie, ale osoby z Anglii jak najbardziej łączą się, czy też miałam osoby ze Stanów Zjednoczonych na kursach, łączą się po prostu online i uczestniczą w kursach online.
Mhm. Ja bardzo bym chciała osoby zachęcić, żeby brały udział, żeby też mogły się rozwijać i nie tylko jakby czuć, że wszyscy inni mają nad nimi władzę, ale także poczuć, że mogą mieć władzę sami nad sobą, ze sobą współpracować albo nawet pomagać innym. Stąd też chciałabym, żeby osoby wiedziały jak najwięcej na temat hipnozy. Wiem też, bo sama takie dokumenty posiadam, że te szkolenia, które ty organizujesz, one są uznane przez Ministerstwo Nauki, prawda? Czy tam Akurat edukacji. obecnie troszkę problemu, bo Ministerstwo Nauki bardzo pozmieniało to, więc ty jeszcze miałaś szansę i miałaś tą możliwość, O, ale też na razie jest z tym problem, ponieważ Ministerstwo Nauki stwierdziło, że jeżeli hipnoterapia nie jest jako opisana w rejestr zawodów, to te zaświadczenia współcześnie już nie da się wystawiać, więc tutaj akurat niestety nie, ale jak najbardziej, jeżeli chodzi o moje zaświadczenia, które wystawiam, są honorowane przez różne firmy, bo mam osoby, które pracują po moich kursach w ośrodkach terapeutycznych i stosują hipnozę, sesje relaksacyjne i hipnoterapii w ośrodkach terapii uzależnień, więc jak najbardziej zaświadczenia, które wystawiam, są wystarczające do tego, żeby pracować zawodowo jako hipnoterapeuta. Duża część osób przyjeżdżających na kurs myśli o zmianie ścieżki życiowej czy ścieżki kariery zawodowej i dla nich udział w kursie hipnozy jest to taką dodatkową umiejętnością, która wkładają do swojego kuferka zasobów, które mogą wykorzystać w przyszłości. I część osób po moich kursach hipnozy faktycznie zajmuje się hipnoterapią. Część osób na kursach na tyle skutecznie zmienia siebie, żeby ich życie było lepsze, że zauważają, że po prostu problemy znikają, więc to też jest dodatkowy atut dla nich, bo jak zastosują techniki poznane na kursie, za pomocą autohipnozy mogą siebie zmienić, swoje życie zmienić, sprawić, żeby życie było po prostu prostsze. I wiele osób w tym kierunku tutaj na kursach hipnozy jest. Lecz niech najbardziej też zachęcam do tego, aby osoby uczyły się hipnozy i stawały się hipnoterapeutą, zaczynały pracę w charakterze hipnoterapeuty, bądź bardzo często na kursach hipnozy pojawiają się zarówno trenerzy mentalni, jak i psychoterapeuci, psycholodzy, którzy chcą rozszerzyć wachlarz swoich możliwości, swojej wiedzy na hipnozę, hipnoterapię, aby swoim klientom, którzy przychodzą do nich, pomagać lepiej, szybciej zmienić swoje życie. mhm. Ja pamiętam, jak byłam u ciebie na kursie, to wiem, że na pewno byli i ortopedzi, i osoby prowadzące gastronomię, i osoby generalnie poszukujące swojej ścieżki, bioenergoterapeuci. Po prostu przekrój był ogromny. Pamiętam, że nawet jakiś taki był kolega, który był jakimś redaktorem chyba w Onecie, urzędnicy. Także przekrój był naprawdę niesamowicie szeroki. Powiedz mi, czy masz jakiś taki feedback od tych osób, że one na co dzień wykorzystują tą wiedzę, którą udało im się nabyć u ciebie na tych kursach? Tak, jak najbardziej. Część kursantów po kursach właśnie pisze informacje, że udało im się zmienić różne aspekty swojego życia, jak również za pomocą autohipnozy część kursantów pracuje z sobą po to, żeby właśnie choćby poprawić swoją odporność w takim sezonie, jak teraz mamy, odporność organizmu, więc jak najbardziej. Natomiast bez względu na wszystko, dodatkowym aspektem i zaletą kursów hipnozy jest to, że osoba się bardziej wyczula na tak zwaną manipulację zewnętrzną, czy to w No ramach, czy to w telemarketingu, więc to jest taki dodatkowy zaleta, że osoba może wykorzystywać to po to, aby nie kupować kolejnej zestawu, czy garku, czy czegokolwiek innego, czyli jest w stanie być jakąkolwiek manipulację też zewnętrzną znacznie bardziej i szybciej niż klasycznie. Mhm. Słuchaj, chciałabym, żebyśmy chwilę też porozmawiali o regressingu. Możemy, czy nie za bardzo? Nie, jak najbardziej. Mhm. Czy osoby, które do ciebie zgłaszają się właśnie z taką tematyką, to są najczęściej osoby tylko zaciekawione swoim takim życiem przeszłym, czy na przykład mieli jakieś doświadczenia, bo na przykład czuli, że zostali kiedyś na przykład uprowadzeni przez kogoś lub przez coś, przez jakieś na przykład siły. Ja już nie mówię tutaj o jakichś schizofrenikach, tylko o takich ludziach, no wydaje się, rozsądnych.
Tutaj powiem taką rzecz, że na sesję hipnozy regresyjnej duża część osób, które przychodzi, chciałaby mieć z takiej tak zwanej ludzkiej, zwykłej ciekawości. Z tym, że od razu że regresja, szczególnie do poprzednich wcieleń, jest bardzo silnym narzędziem, silną techniką i dużo lepiej pracować za pomocą regresji z tematem. Osoba ma jakiś problem w życiu i potrafi niczym go ruszyć, rozwiązać. Bądź jakiś schemat życiowy, który się powiela, powtarza, czy w rodzinie, czy po prostu w jej życiu. I za pomocą hipnozy regresyjnej bardzo często jesteśmy w stanie znaleźć źródło, które nie wynika z obecnego życia osoby, tylko źródło i przyczyna tego problemu jest jeszcze wcześniej, czyli właśnie w tych poprzednich wcieleniach osoby. Wtedy może za pomocą hipnozy regresyjnej jesteśmy w stanie ten problem czy moment, w którym ta sytuacja zaistniała, na tyle przetransformować, żeby to przestało już w tym momencie być dla osoby czy aktywne, czy po prostu jej życie po prostu w jakikolwiek sposób negatywnie psuć. Więc jak najbardziej, jeżeli chodzi o kwestię hipnozy regresyjnej, zdarzają się też osoby, które rzadko opisują to jako uprowadzenie, ale miałam osobę, która przeżyła śmierć kliniczną i to w tym momencie otworzyło jej w cudzysłowie oczy na kwestię regresji, tego, że jest życie po życiu. Osoba była bardzo lewopopulową osobą, bardzo taką analityczną. No i wcześniej nie wierzyła w takie rzeczy jak poprzednie wcielenia. I dopiero regresja do poprzednich wcieleń otworzyła jej tą kwestię, że w ogóle coś takiego istnieje. Czyli to doświadczenie przeżycia śmierci klinicznej sprawiło, że osoba zaczęła szukać, zaczęła po prostu zastanawiać się, co tak naprawdę istniało, co nie istniało, co widziała, a co po prostu było tylko i wyłącznie halucynacją umysłu. Natomiast wtedy często osoba się otwiera na to poznanie tego nieznanego. Miałem też osobę, która w swoim życiu zawsze marzyła, żeby akurat polecieć do Irlandii. Nigdy się jej nie składało, poleciała do Irlandii i będąc w mieście, które miało kilkaset lat, okazało się, że ona się w tym mieście czuje jak u siebie w domu. Wręcz znała to miasto, wiedziała gdzie, co w tym mieście jest zbudowane. I ta osoba, która też była tak bardzo analityczna, bardzo taka racjonalna, stwierdziła, że coś tutaj nie gra, bo jej umysł i jej światopogląd na właśnie to życie wcześniejsze legł w gruzach. Zgłosiła się na hipnozy regresyjnej, żeby odkryć, czy faktycznie tam żyła, czy faktycznie tam mieszkała. Tutaj się okazało, że jak najbardziej mogła zobaczyć niektóre aspekty swojego życia w tamtej przestrzeni, w tamtym mieście sprzed kilkuset lat. Więc często się zgłaszają osoby, które zderzyły się w obecnej rzeczywistości z czymś, co sprawia, że zaczynają szukać rozwiązania dla siebie. Natomiast tak jak na kursie hipnozy regresyjnej opowiadałem, jest taki nurt hipnozy regresyjnej, który można nazwać podróżnicy po swoich poprzednich wcieleniach. Jest też taki nurt w wersji medycznej, że osoby robią sobie badania krwi w wersji genotypu, żeby poznać, gdzie jej przodkowie żyli, skąd ta osoba pochodzi. Później takie osoby po takim badaniu krwi latają sobie po świecie, żeby odwiedzić kraje, w których ich genotyp po prostu pochodzi. I są osoby, które przychodzą na sesję hipnozy i chcą sesję hipnozy regresyjnej, tylko i wyłącznie po to, żeby zobaczyć, w jakich krajach żyli. No, to są tacy podróżnicy po poprzednich po prostu wcieleniach. Jak najbardziej, szczególnie w Stanach Zjednoczonych są wręcz hipnoterapeuci, którzy zajmują się tylko i wyłącznie tą doktryną i tego typu wiedzą. Czyli nie zajmują się w ogóle hipnoterapią taką, żeby pomóc sobie, tylko zajmują się regresją do poprzednich wcieleń, żeby poznać kraje, gdzie osoba faktycznie żyła. Janusz, a przytrafiały Ci się osoby, które twierdziły, że na przykład właśnie zostały uprowadzone przez kosmitów albo chciały poznać swoje galaktyczne rodziny? Bardzo rzadko, ale tak. Zdarzają się osoby, które mówią, że generalnie porwali ich kosmici, czy mieli jakiś kontakt z kosmitami. I oczywiście do tego można podchodzić dwojako. Albo faktycznie stwierdzić, że tak jest, albo przyjąć, że przynajmniej osoba uważa. Przyjmując nawet, że taka osoba uważa, jak najbardziej tego typu regresja najczęściej generalnie wychodzi. I tutaj
Hipnoterapeuta ma zadanie, żeby osoba, bez względu na to, czy wierzy hipnoterapeuta w to, że takie zdarzenie miało miejsce, czy nie, czuła się na tyle bezpiecznie, że otworzy się na to, że opowie o swoim doświadczeniu właśnie z tym prowadzeniem czy porwaniem, czy po prostu z kontaktem z kosmitami. Bo bardzo często dla takiej osoby domknięcie tego kontaktu z kosmitami w ich własnym umyśle powoduje, że oni traktują to jako sprawę zamkniętą, która kiedyś była i zaczynają w końcu żyć swoim życiem, a nie żyć życiem, gdzie po prostu osoba szuka artykułów o kosmologii, o kosmitach, natomiast przestaje żyć tu i teraz na po prostu naszej planecie. Natomiast miałem też osoby, które chciały, wręcz twierdziły, że pochodzą z jakiejś konkretnej planety i chciały spotkać się z swoimi takimi duchowymi przewodnikami, czy ze swoimi braćmi z tej planety. I jak najbardziej, jeżeli w jej świadomości jest to, że pochodzi z planety, no nazwijmy to X, bądź często te osoby wręcz doszukały i podają symbol, numer planety, którą rzeczywiście, bo akurat swojego czasu pobawiłem się w tym, żeby znaleźć wśród planet, które zostały odnalezione, ten numer planety i faktycznie taka planeta istnieje w naszym, generalnie wśród naszych planet, które są dookoła Ziemi, to osoba faktycznie jest w stanie zetknąć się i spotkać się z istotami, które widzi, które faktycznie czuje, że to są jej bracia, siostry właśnie z tej planety. To osobę bardzo tak pozytywnie potrafi zbudować, jeżeli chodzi o jej zarówno samoocenę, jak i generalnie miłość do siebie i do bliskich, ponieważ przez część osób tego typu doświadczenia są wypierane, że niby czuję, że tak jest, ale pewnie jest to tylko i wyłącznie moja imaginacja, czy po prostu moje wydawanie się, że tak istnieje. Więc hipnoterapia takim osobom może pomóc w tym, żeby przezwyciężyły to i praktycznie mogły żyć na tej planecie, mając świadomość, że tam gdzieś jest jakaś planeta, z której oni pochodzą i na której kiedyś były. Tutaj to się troszeczkę zazębia z współczesną wiedzą z fizyki kwantowej, czy wręcz mechaniki kwantowej, która potwierdza, że jak najbardziej światy równoległe jak najbardziej mogą istnieć. Wręcz mechanika kwantowa i fizyka kwantowa absolutnie potrafią zaprzeczyć, że światy równoległe istnieją. Więc wiedza współczesna potwierdza, że my możemy być tutaj na Ziemi, ale nasz klon czy drudzy my w tym samym czasie możemy być na jakiejś innej planecie, czy na Ziemi, ale w świecie równoległym. Więc tutaj nie należy negować tego, co osoby mówią, natomiast za pomocą hipnozy możemy im pomóc w tym, żeby po prostu porządkowali swoje życie tu na tej Ziemi, gdy mają wrażenie, że powinni być właśnie na jakiejś innej planecie.
Mhm. Janusz, chciałam Ciebie zapytać, a czy Ty sam poddawałeś się hipnozie regresyjnej? Tak, jak najbardziej. Iluśkrotnie byłem poddawałem się hipnozie regresyjnej, gdzie mnie inna osoba wprowadzała w trans, żeby poznać swoje generalnie cielenia, ale również za pomocą hipnozy regresyjnej jesteśmy w stanie zaczerpnąć nasze talenty, umiejętności z poprzednich cieleń do chwili obecnej, więc zarówno tutaj chciałem poznać swoje poprzednie wcielenia, co robiłem, czym się zajmowałem i okazuje się, że obecnie idę ścieżką życiową, która zazębia się z moimi poprzednimi wcieleniami, bo podobne rzeczy robiłem w poprzednich wcieleniach, jak i możemy swoje takie umiejętności, talenty, czy po prostu swoją wiedzę z poprzednich wcieleń zaczerpnąć do chwili obecnej, po to, żeby nam się po prostu lepiej żyło. I też dam taki przykład jednej z moich klientek, która za pomocą hipnozy regresyjnej odkryła, że w poprzednim wcieleniu była malarką. Obecnie też zajmuje się dodatkowo malarstwem, jest to jej takie hobby, więc za pomocą hipnozy regresyjnej odszukaliśmy, gdzie ona malowała i okazało się, że była uczniem jakiegoś mistrza malarstwa we Włoszech, co sprawiło, że obecnie tutaj w tym wcieleniu zaczęła dużo lepiej malować, dużo fajnie malować. Jak natomiast odszukała tego mistrza malarstwa, okazało się, że ona, nie znając aż tak bardzo go obecnie, malowała w podobnym stylu nawet przed sesją regresyjną. W związku z tym też to może się fajnie zazębia z naszym życiem, że mam jakieś hobby, które wynika z naszych poprzednich wcieleń, a za pomocą hipnozy regresyjnej możemy do tych czasów wrócić i pomóc sobie szybciej czy lepiej to hobby rozwijać w czasie obecnym. Faktycznie, jak widziałam później jej pracę, no to zarówno szybciej malowała, jak i lepiej po prostu jej to wychodziło. Ja zaznaczam, że to było dla niej takie hobby, które, dzięki któremu obecnie nieco bardziej też zaczęła zarabiać. Mhm. Ja jeszcze chciałam tak na koniec zapytać, bo wiem, że część osób wybiera sobie taką ścieżkę rozwoju poprzez rozwoju, ale także niwelowania stresu czy jakichś traum przeszłości u psychologa, a część wybiera hipnozę. Jak Ty uważasz, która ścieżka, no nie chodzi mi o to, czy jest poprawna, ale być może jest trochę szybsza? Bo dla mnie ścieżka hipnozy jest szybszą metodą dochodzenia do sedna chociażby problemu niż roczna terapia u psychologa. Jak najbardziej. Bardzo często hipnoza tutaj bardzo przyspiesza proces taki terapeutyczny. Bardzo często na sesjach hipnozy zgłaszają się osoby, które były u psychoterapeuty i chodziły na psychoterapię rok, 2, nawet 3 i uzyskały jakieś efekty, natomiast bardzo powoli. Bardzo często tej osobie jesteśmy w stanie pomóc za pomocą hipnozy i efekt, który uzyskiwała osoba przez rok, da się uzyskać w hipnozie często w wyniku 7-10 sesji. Ten sam efekt, a nawet bardzo często dużo szybszy, ponieważ choćby dość złożony proces usunięcia fobii, który jest w psychoterapii, my na sesjach hipnozy robimy najczęściej w przeciągu jednej sesji. Czyli osoba mogła chodzić przez mniej więcej 10 sesji psychoterapii, czyli około 3 miesięcy, albo przyszła na jedną sesję do hipnoterapeuty i uzyskała tak naprawdę ten sam efekt. Więc tutaj jest znaczne przyspieszenie. Natomiast na sesjach, na kursach hipnozy często pojawiają się psychoterapeuci, którzy chcą dołączyć hipnoterapię do swojej pracy zawodowej, czyli wciąż będą zajmowali się psychoterapią, ale będą elementy hipnoterapii dołączali, bądź stosowali po prostu naprzemiennie. Jedna sesja psychoterapii, jedna sesja hipnoterapii. Do mnie na sesji hipnozy też zgłaszają się osoby, które są w trakcie psychoterapii i robią to równolegle, czyli przychodzą do swojego psychoterapeuty, natomiast przykładowo w tygodniu, tydzień później przychodzą na hipnoterapię. I znowu naprzemiennie tydzień później idą do swojego psychoterapeuty i da się uzyskać tutaj taką synergię i pomoc w pracy tak naprawdę psychoterapeuty za pomocą hipnozy i sprawi, że klient się szybciej zmieni, czyli szybciej uzyska swój cel. Więc też jest możliwość po prostu pracy naprzemiennej, czy taką uzyskać synergię z psychoterapeutą. Jedynym warunkiem jest to, żeby ten psychoterapeuta był otwarty po prostu na inne, jak dla niego najczęściej alternatywne metody terapeutyczne.
bo niestety do tej pory w Polsce większość psychoterapeutów uważa, że hipnoza to jest metoda alternatywna, choć w innych krajach hipnoza jest wykładana normalnie jako przedmiot na uczelniach psychologicznych. Tak samo hipnozę uczy się na uczelniach medycznych. Jako normalna metoda terapeutyczna, szczególnie walki i pracy z dolegliwościami bólowymi. Więc jak najbardziej hipnoza często szybciej działa niż klasyczna psychoterapia, natomiast w tym samym czasie można stosować zarówno hipnoterapię, jak i psychoterapię, żeby szybciej sobie pomóc. Janusz, jakbyś miał zachęcić do tego, żeby ludzie korzystali z hipnozy, żeby się też uczyli wprowadzać siebie w trans, albo właśnie te inne osoby, żeby pomagać innym, jak byś ich zachęcił do tego? Serdecznie zapraszam na kursy hipnozy, czy do mnie, czy do innych kursów i innych szkół hipnozy. Z uwagi na to, że za pomocą hipnozy ty w końcu masz wpływ na swoją podświadomość bądź tak zwany umysł nieświadomy. Dzięki temu możesz ty decydować, jak żyjesz. Nie będą decydować od tej pory osoby postronne, twoi znajomi, czy osoby w telewizji, czy politycy, tylko ty masz wpływ na to, czy żyjesz ze szczęściem, zdrowiem, pomyślnością i odzyskujesz tak naprawdę władzę nad swoim życiem. Więc serdecznie zapraszam, żeby zacząć pracować z sobą i przyjąć tą kontrolę nad swoim życiem, żebyś ty czuł, że tą kontrolę masz w swoich rękach i że możesz tutaj generalnie wspaniale urządzić swoje życie bez względu na to, jaka rzeczywistość nas otacza, bez względu na to, w jakim środowisku my wychowywaliśmy się czy żyjemy. Więc serdecznie zapraszam, żeby korzystać z kursu hipnozy, korzystać z autohipnozy, ponieważ hipnoza tak naprawdę, tak jak ja ją uczę, jest banalnie prostym narzędziem pracy terapeutycznej. Każdy człowiek może się nauczyć hipnozy, hipnoterapii. Nie jest to jakaś umiejętność z pogranicza parapsychologii, że z tą umiejętnością ty musisz się urodzić, inaczej się tego nie nauczysz, ponieważ w tym momencie hipnoterapia i hipnoza to są narzędzia, które stosując jedno po drugim, zawsze uzyskasz pozytywny dla siebie po prostu efekt. I każdy człowiek może wykorzystywać to dla siebie, dla dobra swojego otoczenia, jak również gdy osoba ma dzieci, po to, żeby dzieci miały po prostu lepszy start w tym życiu. Więc serdecznie zapraszam na kursy hipnozy. Ja prowadzę kurs hipnozy w ramach Szkoły Bezpieczna Hipnoza. Zapraszam na fanpage mój, jak również na stronę internetową, tak aby faktycznie, żebyś poczuł, że masz tą władzę nad swoim życiem i wziął ją w końcu w swoje ręce i zaczął zmieniać siebie i swój świat, tak aby twój świat zaczął promienieć radością, szczęściem i oczywiście finansami, ponieważ jak osoba chciałaby się zająć zawodowo hipnoterapią, to na hipnoterapii też można bardzo dobrze zyskać, zarobić. Choć część osób na kursach hipnozy przychodzi po to, żeby swój biznes, który do tej pory prowadzili, bardziej powielić, czy rozkręcić, żeby więcej po prostu pieniędzy zarabiać. Więc jak najbardziej tutaj można zawsze sprawić, że nasz współczesny, obecny też biznes będzie lepiej funkcjonował. Więc przede wszystkim chciałbym zachęcić Was, żeby korzystać z tych umiejętności, które niesie hipnoza i zacząć się ich uczyć.